Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Soushibo. Dzisiaj będzie bardzo pokemonowo, więc jeśli ktoś nie przepada, to może to nie być odcinek dla niego, ale może zostaniecie z uwagi na to, że wytłumaczę mniej więcej jak podejść do gry karcianej Pokémon. Trochę wam więcej o niej odpowiem. Otworzę 3 boosterki z paczki boosterków, którą kupiłem. Wytłumaczę jaką talią będę grał najprawdopodobniej za tydzień czy za 2 tygodnie, już nie pamiętam kiedy to jest, na dużym wydarzeniu w Gliwicach. Może wpadniecie, bo tam będą nie tylko karcianka Pokémonów, ale będzie w ogóle całe spotkanie jest związane z grami planszowymi, więc jakby tematów jest więcej. Tak więc jak wspomniałem, kupiłem całą paczkę boosterków, ale nie będę robił wielkiego openingu typu, bo to 500 kosztuje, 5, 6, 700 kosztuje taka paczka. Wykosztowałem się, bo będę po prostu na różnych odcinkach otwierał po 2-3 boosterki, więc jakby mam content na YouTube'a, który mam nadzieję ktoś będzie chciał oglądać. Że wiecie, taki gratis na otwieranie boosterków trwa dosłownie chwilę. Zobaczymy co nam tam wypadnie. A kupiłem paczkę dlatego, że to się dzieje, mam nadzieję, że to co wspominałem, że to się dzieje tylko w Stanach, ale nie wiem, może i u nas też, ale podobno sprzedawcy boosterków otwierają te paczki, ważą i wyciągają z nich te cięższe, bo niektóre karty, i tu już pokazuję taką kartę, na przykład taka karta, to jest Chien-Pao X, tylko trochę lepszej jakości niż taki zwykły, rzadszy. One są podobno cięższe niż inne karty i rzeczywiście niż takie zupełnie zwykłe karty mogą być cięższe. Da się to podobno zważyć, da się to podobno wykryć. No i wiecie, i bierze taką paczkę ktoś, zważy karty, wyciągnie te najlepsze boostery, a później wam sprzedaje i wy się dziwicie, czemu wam nic nie wypada. Więc kupuje się takie fabrycznie pakowane. Oczywiście jakby się ktoś uparł, to i tą folię fabryczną można podrobić, no ale szansa na to powiedzmy jest o wiele mniejsza niż jakbyście kupowali same boostery. Tak więc mam paczkę boosterów, będziemy ją na różnych odcinkach otwierać. Dziś sobie 3 otworzymy. Mam też moją talię, którą będę nagrał na zawodach i zaraz wam ją pokażę. Pokazałem tego Chien-Pao i talia się nazywa Chien-Pao X i tam ma różne kombinacje, ale ja wam pokażę główne Pokemony, które się w niej znajdują i co one robią. On zadaje obrażenia ilości 60 damage'u pomnożone przez ilość energii wody, ale nie znajdującej się tylko na nim, tylko na wszystkich Pokemonach. Można, że tak powiem, dokładać z Pokemonów, które mamy. I jednocześnie ma abilitkę, czyli taką umiejętność, której można wykorzystywać tą akurat raz w trakcie swojej tury. Szuka się 2 kart energii i bierze je do ręki. Po pierwsze szuka energii, po drugie jak się ich dołoży, to może dużo ataku zrobić. Później jest, nie wiem jak to się, Greninja, Radiant, no ja to żaba nazywam, ja ich wszystkich żaba nazywam. Jeszcze jedną rzecz zaznaczenia, nie jestem ekspertem od tej talii, po prostu grałem nią trochę. Jak dla mnie główną umiejętnością tej żaby jest to, że może po 90 bić Pokemony, które znajdują się na ławce rezerwowej przeciwnika, plus jeszcze może odrzucić jedną energię z ręki i dobrać 2 karty, więc czasem się to przydaje jak się ma dużo energii, a w tej talii ma się dużo energii. Bubr ma właściwie tą umiejętność, że się dobiera, tak żeby mieć 5 kart w ręce. Iron Bundle jest, chociaż ja za nim nie przepadam, nie wiem czy go nie wymienię. On może wymieniać Pokemona przeciwnika. Jest Iron Hands, który za tym to w ogóle nie przepadam. Zagramy sobie dzisiaj w wersję komputerową tej talii. Ja już go tam wymieniłem, nie podoba mi się. On bije za 120, niby może dostać dodatkową kartę nagrody, jeśli kogoś pokona, no ale niestety nie wiem jak kogoś pokonać za 120 damage'u. Ciężko, nigdy mi się to nie udało jeszcze. No i mamy drugą najważniejszą kartę, bo najważniejsze karty to jest właściwie Chien-Pao i ten Baxcalibur. Dzięki jego umiejętności, ile razy chcecie w trakcie rundy możecie dokładać energię do swoich pozostałych kart, co powoduje, że jesteście w stanie tego Poksa co rundę ładować. Zobaczymy sobie to jak wyjdzie w praniu. Tak więc moi drodzy, pudełko, ono mi się tu nie mieści, ale ja je sobie otworzę, niby tu z wami je otwieram, no otwieram je trochę z wami, a tu się je wyciąga, no i to tak w sklepie. Tak to w sklepie wygląda. Jak idziecie do sklepu, to macie je, tak możecie sobie kupić. Więc my sobie 3 wybierzemy. Raz, 2, 3. 3 boosterki sobie wybraliśmy i teraz będziemy je otwierać. No jestem ciekaw, czy mi coś fajnego wypadnie. Ostatnio było kiepsko, nic fajnego nie wypadło. I pamiętajcie, że jeszcze w każdym boosterku macie te kody. Oczywiście te pierwsze karty to są takie, które wiecie, nic specjalnego, zazwyczaj się je odrzuca, no bo ich macie najwięcej, najczęściej je macie. Moi drodzy, jakiegoś stalowego Poksa. Wygląda nieźle, chociaż to nie jest nic specjalnego. Great Task. Tego widziałem, że nawet chyba coś tam był wart. I moi drodzy, Iron Crown X, Future X
pewnie coś wart, chociaż ja nie mam pojęcia co, no i oczywiście energia pod nim jest. Zostawmy go sobie tutaj, żeby było widać, co nam wypadło. Wydaje mi się, że to fajny lucik. Najłatwiej sprawdzić po cenie, czyli wchodzicie na taką stronę, która się nazywa Card Market i sprawdzacie ceny i znów otwieranie i jedziemy. Mr. Mime, Raichu te znamy, tych nie znamy, tu już jakieś Metagross, z tym się chyba gra. I moi drodzy, mamy tak Wigleta, wygląda jak w ogóle Owsik, chciałem zauważyć, te Wiglety wyglądają jak Owsik. O, mamy złotą kartę. Iron Leaves, mamy już takiego jednego Iron Leavesa i wcale nie jest też kilka dolarów, chyba jest wart. Roaring Moon i oczywiście energię. Iron Leaves jest chyba całkiem nieźle tutaj coś wart. Moi drodzy, i trzeci boosterek i patrzymy. Muszę sobie tu jakieś lepsze oświetlenie znaleźć. O, patrzcie, Pikachu. Chyba dużo ludzi zbiera Pikachu. O, popatrzcie, mamy Iron Handsa, ale to nie jest ten, którego my szukamy. Nie, to nie jest ten do mojej talii, bo ma inny atak. Rescue Board. Tego się chyba też używa tej. O ja, i mi się teraz wszystko. I mamy tak, Likitunga. Tego już mamy jednego, tą dżdżownicę. Jej też się używa, bo ona ma fajną umiejętność. Dobieramy 3 karty i wsadzamy tą kartę do naszego deku. Mamy Likitunga, nie wiem czego się używa i Iron Valent. Chyba też takie coś mieliśmy. Taki mamy lucik z naszych 3 boosterów. Wydaje mi się, że spoko. Dobra, tak więc tak jak wspominałem, boosterki otwarte będą mnie one motywować do tego, żeby może częściej nagrywać, no bo zawsze jak nagrywam, to będę otwierał boosterki, a po prostu czekam co tam w środku wypadnie, więc jest to na pewno jakaś zachęta. I przechodzimy teraz do gry. Pokémon Trading Card Game Live, kiedyś się nazywało Pokémon chyba TCG Online, to żeśmy nagrywali. Mi się ta wersja trochę mniej podoba, nie ma tych turniejów, które graliśmy i mogliśmy wygrać boosterki, no ale no taka jest, no i nic na to nie poradzimy. Pokażmy sobie co tutaj jest. Oczywiście możemy zagrać. Mamy Battle Passa tym razem, tak jak to teraz we wszystkich grach są Battle Passy. Możemy sobie zagrać, mamy nasz profil, level i oczywiście mamy deki. I chciałem wam pokazać taką jedną rzecz, którą można w dekach zrobić. Tak jak wspomniałem, ja sobie buduję dek po to, żeby grać gdzieś na zawodach naprawdę takich realnych, gdzieś się spotkać z ludźmi czasem i pograć. No ale wiecie, nie mam codziennie czasu grać, a nawet jak wiecie, jak pójdziecie, to te rozgrywki są o wiele dłuższe z uwagi na to, że często przetasowujecie talię i to trwa i wiecie, zamiast grać jeden meczek 5 minut, to gracie go 15 minut. I teraz chciałem wam pokazać taką rzecz. Jak macie dek w tej grze, to możecie go edytować, nieważne jaki macie deck, tu jest ten mój Chien-Pao. I teraz jak będziecie sobie filtrować karty, nie dajcie sobie, żeby wam wasze własne karty pokazywał tu w filtrach, tylko wszystkie. I teraz jeśli chcecie na przykład jakiegoś Pokemona, którego nie macie, dołożyć sobie do tej talii, to klikacie w niego i możecie go tu kupić za takie monetki, które dostajecie w grze po prostu za granie. Jak otwieracie boostery w grze, to macie zduplikowane karty, one zamieniają się w takie punkty i możecie wymieniać. No tu akurat karta jest za 1000 całkiem sporo, ale jak sobie weźmiecie jakąś taką zwykłą kartę, to dosłownie widzicie 40 i możecie sobie talię, którą chcecie grać później na przykład na zawodach, tutaj ułożyć i nią grać. I my dzisiaj zagramy sobie właśnie taką talią. Jako że ja sobie tutaj testuję tą talię, to troszeczkę zmieniłem ustawienia w niej, to znaczy wywaliłem tego Iron Handsa. Czy ja chcę iść pierwszy? No zawsze się tak zaczyna gra w Pokémon, kto pierwszy zaczyna. 60 kart w talii, trzeba jakiegoś podstawowego Pokémona wystawić zawsze, więc my wystawiamy. 6 nagród, on po raz pierwszy nie miał żadnego Pokémona, po raz drugi żadnego Pokémona nie miał i teraz za 3 razem dopiero wystawia. Więc my będziemy mogli 2 dodatkowe karty dzięki temu dobrać, bo jeśli ktoś nie ma podstawowego Pokemona do zagrania, to jego przeciwnik może dobrać sobie dzięki temu kartę, więc my jeszcze 2 karty dobierzemy. Dobra, no i on ma takiego psychicznego Pokemona. I tak, my sobie wystawiamy to, właściwie nic sobie już nie wystawiamy, zrobilibyśmy to na pewno. Wystawiliśmy właśnie stadion i dobieramy karty i wszystkie itemy, które wylosujemy, możemy sobie zostawić. I my sobie zrobimy tak. Odrzucimy sobie item, który nam pozwala dobierać Pokemony, bo mamy takie, które nam są potrzebne wszystkie. Dołożymy sobie tą energię. A nie wiem, możemy sobie do niego dołożyć. I właściwie to już jest prawie wszystko, co możemy zrobić. Ja zakończę tą rundę i powiem wam, o co nam tutaj chodzi. Tak jak wspomniałem, ten Baxcalibur, na początku wam o tym mówiłem, on może dokładać w nieskończonej ilości tę energię. I Rida może dobrać nam wodnego Pokemona, nią spróbujemy Chien-Pao dobrać, a cukierkiem w następnej rundzie Baxcalibura zlewelujemy. Tutaj ta żaba by się przydała. Pamiętacie, mówiłem, że tą żabą po 90 można bić. I jakbyśmy mieli taką żabę, to byśmy mogli te z tyłu bić. Wiecie, ja nie jestem jakiś super w tą grę, więc tak, spróbujemy chyba dobrać sobie, chyba że to zrobimy i ty, ale musimy dobrać go, bo nic nie zrobimy inaczej. Dobra, dobierzmy sobie żabę w takim razie i dobierzmy... Co się stało? Poddał się.
się, moi drodzy, było to szybkie. Code Trainer. To są oczywiście prawdziwi gracze, żadne boty i tak dalej. Ta poprzednia runda, no całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ogólnie, jeśli macie dobrze przygotowaną talię, to jest oczywiście talia, którą ja gdzieś tam z internetu podkradłem, bo jak grają zawodowcy na zawodach, to muszą pokazywać swoje talie, oczywiście. Więc jak bardzo dobrze im idzie, to później każdy gra taką talią i później one są w internecie dostępne i można nimi grać. No i jeśli są dobrze talie zrobione, to bardzo rzadko zdarza się, że wam jakby, wiecie, macie, nie wiem, złe wylosowanie pierwszych kart, bo no, talia musi być zrobiona tak, że prawie, wiecie, każde losowanie tych pierwszych kart wypada wam dobrze, albo jest przynajmniej, wiecie, coś możecie zrobić. O, widzicie, tu nam nie mamy Pokemona podstawowego, więc będziemy musieli to pominąć. Ja przepraszam, że mi tu trochę ręka zasłania tą kartę po prawej, ale wydaje mi się, że chyba i tak jest całkiem nieźle. Widzicie, on wystawia i dopiero mi teraz przetasuje tą rękę, dobierze od nowa, mimo że w tym samym czasie mógłbym to robić. Nie rozumiem, czemu tak się czeka. Jest bardzo dobrze, bardzo dobre rozeznanie. Mamy Chien-Pao wystawionego do ataku. Zaraz wylosujemy sobie tego pierwszy stage tego Baxcalibura, a później możemy go wylevelować, więc idealnie mamy ustawienie jeszcze z jedną energią tutaj na start. No, lepiej być nie mogło. Znaczy, no, troszeczkę lepiej być mogło. I nasz przeciwnik Koraidona wystawia. On bije za ilość Ancient Pokemonów, on potrafi ich bardzo dużo wystawić już w pierwszej rundzie, więc będzie trzeba ustawiać, nie? On będzie próbował wystawić jak najwięcej tych kart z takim dopiskiem Ancient, ale i tak ma 30 razy maksymalnie 6, czyli za 180. No ale nie wiem, zobaczymy co będzie kombinował. Ja tych oczywiście talii przeciwników nie znam, bo wydaje mi się to oczywiste, że trzeba grać tymi taliami wszystkimi, popróbować najpopularniejszymi, żeby wiedzieć co przeciwnik szykuje i co knuje. Na przykład w tej talii, którą teraz gram, ten Baxcalibur, ten taki smoczek wodny, no jest jedną z najważniejszych kart, bo jeśli jej brakuje, no to nie jesteśmy w stanie załadować energiami naszego Chien-Pao, no bo on, widzicie, on za 2 energie bije za 120, za trzecią bije te 180, tak, no bo 60 za każdą, ale jak zaatakujecie, to odrzucacie te 3 energie, je tracicie, już nie możecie drugi raz zaatakować. No i to jest największy problem. Widzę, że przeciwnik coś się zdecydować nie może. No, ale opowiadałem wam o imprezie, która się ma odbyć w arenie Gliwice i to się nazywa Nocne granie w arenie Gliwice, jeśli się nie mylę. Zapomniałem daty. Montażysta tu ją napisze, chyba jakoś 18 maj, to jest weekend i gra się ogólnie chyba w soboty na niedzielę i w nocy też się gra. To jest oczywiście, trzeba sobie kupić bilet, żeby tam wejść, macie różne planszówki, stoiska, można kupić gry, można grać w gry, w których, wiecie, tam tłumaczą, są chyba też sesje RPG, takie mówione, ile on ma czasu na tą rundę, to jest jakieś oszustwo. No ale są też różnego rodzaju turnieje w różne gry, będzie turniej Pokémon, będą chyba, ja nie wiem, 4 turnieje. Okej, jak to mówią, do 3 razy sztuka. Jeszcze chciałem wam pokazać, że w Battle Passie można tutaj dostawać expa za wykonywanie daily questów. Bardzo proste zazwyczaj są, wystarczy dosłownie 10 minut i ma się je zrobione, jeśli się celuje w zrobienie tych questów. No i automatycznie dużo expa się zdobywa i nowe boostery, bo macie nowy level w tym Battle Passie. Dobra, do 3 razy sztuka. No i jeśli wy myślicie, że to jest, wiecie, takie długie czekanie, bo ktoś tutaj, wiecie, 10 sekund wam każe czekać, czy on naciśnie, czy on chce orzeł, czy reszkę, to jest nic w porównaniu do tego, co się dzieje na żywo, jak ludzie grają. Wiecie, jak grają ludzie, którzy są bardzo dobrzy w tą grę, to idzie szybko. Przetasowania zajmują czas i tak dalej, ale ogólnie idzie szybko. Ale jeśli grają ludzie, którzy nie do końca potrafią, to wiecie, to znaczy, no ja też do takich się zaliczam, przyznaję, chociaż grałem z takimi, co byli jeszcze wolniejsi ode mnie i to była masakra, powiem wam. Dobra, dobieram sobie tego, odrzucę, to mówiłem, że możemy odrzucić energię i dobrać 2 karty. Tego sobie od razu zrobimy. Musimy zdobyć level dla niego, może jakimś pokebalem, nie wiem, no chyba powinniśmy raczej, na pewno tu damy energię, no nie wiem, ja bym dobrał te karty. Zobaczymy, co wypadnie. Dobra, nic takiego, co byśmy chcieli. Ta ryba by była niezła. No i co, kończymy chyba, chociaż nie, no. Bo teraz tak, im mniej tych kart, takie jest przynajmniej moje założenie. Rybę byśmy sobie wrócili, co? W sumie możemy wszystko sobie wrócić. Nie wiem, czy tak wypada, wiecie co, może tak zrobimy. Chodzi o to, żeby jak najwięcej kart stali wyciągnąć, no bo wtedy prawdopodobieństwo tego, że nam wypadnie to, co chcemy, czyli ale nie energia kolejna, no jest po prostu większe, tak? Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia
z grami karcianymi. Zostały nam 37 kart tutaj w talii, więc już prawie połowę mamy wyrzuconą. A kart, które nam mogą dać jego ewolucję jest kilka. Po pierwsze mamy taką trenerkę, która nam właśnie te wodne Pokemony pozwala wyciągnąć. Mamy Great Ball, które nam jakiego chcemy Pokemona pozwalają wyciągnąć. Mamy tam jakieś dobieranie kart. Troszeczkę tego jest, plus tą kartą wyciągamy 3, tą żabą wyciągamy kolejne 2 karty z talii, więc wiecie, prawdopodobieństwo, że coś nam wpadnie jest całkiem spore. Tylko że on tu coś knuje i ja nie do końca wiem co i mam dziwne wrażenie, że tą żabę by się przydało wystawić właśnie i na przykład wiecie, od razu mu te 2 walnąć, ale on tu zaraz coś dołoży na bencha, bo ja nie tłumaczyłem zasad od początku, ale jest, żeby wygrać, musicie pokonać wszystkie jego Pokemony, to wtedy automatycznie wygrywacie, albo musicie pokonać tych Pokemonów, znaczy nie może mieć tu żadnego Pokemona już, albo pokonujecie tyle Pokemonów, żeby mu wszystkie karty nagród wziąć. Dobierzmy sobie 2. Energii już nie mamy tu żadnej, więc na pewno nam żadna energia nic nie zrobi. Zróbmy sobie jeszcze Nest Balla. Nest Ball nam pozwoli wyciągnąć podstawowego Pokemona. Tego nie, bo jak go wyciągniemy Nest Ballem, to nie ma ta umiejętność mu nie będzie działać. Niech tego. Będziemy go sobie mogli wymienić. No i teraz mamy tak. Najpierw spróbujmy dobrać kartę nim, czyli odrzucamy energię, 2 karty. O, i mamy naszego trenera, tak? Jak mamy naszego trenera, to dobieramy sobie tą kartę. To może być coś, co nam pozwoli. O, i może być ta karta. Patrzcie, co my teraz robimy. Nie! Nie wziąłem cukierka, nie wziąłem. Nie mam cukierka, miałem cukierka wziąć. O Jezu, ale jestem głupi. Dobra, może teraz cukierek. Musi cukierek nam wpaść. Jest cukierek. O Jezu, jestem głupi. Cukierek jest potrzebny, żeby zewoluować go, bo on to jest druga forma, wiecie, albo po kolei, albo cukierka dokładacie, wtedy możecie to ominąć. I teraz robimy kaczera, czyli wymieniamy mu ale my też sobie możemy, wystawiamy tego, tą umiejętnością dokładamy sobie 3 karty. I teraz możemy tą umiejętnością zaatakować i po 90 każdego uderzyć i to jest koniec gry, bo on już nie ma żadnych Pokemonów wyłożonych i to właściwie byłoby na tyle. I moi drodzy, ja już nie będę kontynuował tego, bo jak widzieliście, całkiem nieźle nam poszło. 3 mecze, 3 wygrane, ten drugi to chyba, nie wiem, co to jest. Jakaś reklama mi wyskoczyła, to chyba z Noxa, muszę to wyłączyć. Tak więc w pierwszej rundzie wydaje mi się, że przeciwnik po prostu zauważył, że za bardzo już nie ma szans, więc się poddał. W drugiej rundzie chyba zasnął, no a w trzeciej rozgrywce po prostu pokonaliśmy go. Ale nie wiem, czy zauważyliście, myśmy już w drugiej turze praktycznie mogli dołożyć ile chcemy energii i do jakiego chcemy tam Pokemona mogliśmy sobie Chien-Pao uderzyć za 5 razy 6, czyli za 300 moglibyśmy uderzyć i tak się gra. Tak się gra, to nie, już się nie gra tak, że dokładacie po jednej energii, wiecie, przez 5 rund i później atakujecie, tylko wiele jest takich talii, że praktycznie w drugiej rundzie już bijecie po 300, 350. Takie są po prostu talie, taką talię będę miał na zawodach, mam nadzieję, że nakręcę vloga z tego, a tymczasem to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że pan montażysta to jakoś fajnie zmontował, bo troszeczkę tutaj było czekania. Dajcie mu oczywiście, dajcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz dla pana montażysty, jeśli wam się ten odcinek podobał, a ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie.